I co wy na to, moi drodzy? Widzimy, co tutaj powiewa. Flaga Polski. Patrzymy w kartę, pani już przynosi mi cola. Thank you, kapunka. Słuchajcie, okazało się, że ta pani tutaj gotuje chyba ze swoim mężem, bo ten mąż jest Polakiem. Próbuj, kochanie, schabowego. Naprawdę. Dzień dobry! Witamy was, kochani, w kolejnym odcinku. No nareszcie, słuchajcie, tak się 3 dni źle czułam. No nie mówiłam tego wczoraj, dopiero powiedziałam na story, na chwilę tylko. No nie wiem, czy coś zjadłam, czy jakieś... Ale żebyś to ty tylko zjadła, kochanie, przecież no razem z tobą. ciebie Opanowywaliśmy kręciło, jedną ale- toaletę, mimo że tu jest 5. Ale to jest dziwne, wiecie, naprawdę. Mamy taką swoją toaletę ulubioną. Jedno siedzi, drugie wchodzi. Ja też muszę, nie pójdę do tych 5 innych toalet, które są, do tych 4. To tylko zazwyczaj chcę u na ciebie tą tak samą. No ja zawsze takie No mam... 5, bo jeszcze jedna jest na dole. Aha, no rzeczywiście. Ja mam takie przeczucie, że też muszę jak on jest, nie wiem, to jest takie dziwne. Może to się nazywa miłość. No. Do jednej Na pewno, toalety. kochanie, więc zostawcie łapkę w górę, suba i co? My już wam Rozpoczynamy. pokazujemy, wyjeżdżamy z domu, więc zaraz wszystko wam opowiemy, co tutaj się działo w zeszłym tygodniu. Wyruszyliśmy z chaty, mieliśmy taką piękną drogę, ale niestety nie wiem, czy żona to nagrała w formacie na YouTube, czy na Instagram, więc możecie sobie tam zajrzeć i zobaczyć. Jadę drogą i patrzę, Silver Beach. No i tak chwilę za tym postanowiłem się zatrzymać, bo słyszałem, że to jest ładna plaża. No i był wjazd. Tutaj kosztował parking na motocykl 20 batów, czyli jakieś tam 2,50 i zobaczymy, jak to tutaj wygląda. Widzę, że tutaj to jest teren jakiegoś ośrodka, stąd też płatny parking. Na pewno dla ludzi, którzy przyjeżdżają, ale nawet dla aut był, więc spoko. O! Już wam powiem, że warto było tu się zatrzymać. Jezu, jaki piękny widok. Powiem wam, że trzeba tutaj przyjechać, jak będzie taki ładny dzień i będziemy mieć naprawdę chwilę czasu, żeby tutaj się położyć. Nie no, widok jest Dobra, cudowny. idziemy, chodź. I co wy na to, moi drodzy? Widzę, że tam ludzie nawet pływają w maskach, więc może są tu jakieś ciekawe rybki. Ja to w ogóle bardzo lubię snurkować. Nurkować jeszcze nie miałem okazji, ale wiecie, to jest też, myślę, że kwestia czasu. W końcu mieszkamy nad oceanem i dookoła jest, wiecie, zatoka, więc myślę, że kiedyś się na to wybiorę, bo Adrianka to raczej tak nie byłbym pewien, czy by chciała, ale przyszliśmy właśnie na te kamienie i myślę, że znakomitym pomysłem będzie tutaj przyjechać kiedyś tak o 5:30 i zrobić cudowne zdjęcia. Te głazy są ogromne. Ja. Piękne jest to, że one występują tutaj naturalnie. Oczywiście, wiecie, tam jest zrobione coś, taki podest, ale no weźcie i taki głaz tutaj przytargajcie, no to jest mało możliwe, więc piękne miejsce i polecam wam to odwiedzić. To się nazywa Silver Beach. W Google wpiszecie, na mapie na pewno wam wyskoczy. Są tutaj nawet hotele, ale domyślam się, że ich ceny nie będą niskie, dlatego że ta plaża jest dosyć, no taka krótka, bym powiedział. A gdzie my dzisiaj jedziemy? Znalazłem restaurację, w której właścicielem jest Polak i zobaczyłem, że tam serwują gofry i pierogi, więc Ale nie mów, że gofry i pierogi chcesz jeść, naprawdę? Ty po to jedziesz? tak. No to ja wam powiem szczerze, dlaczego ja chciałam przyjechać do polskiej restauracji. Wiecie co, od 2 miesięcy chodzimy dzień w dzień tutaj tylko do restauracji. Nie gotujemy sami, nie mieszkamy we własnym domu, więc
raz, że jest mi tak jakoś nieprzyjemnie gotować, po drugie, no każdy ma jakiś inny styl gotowania, garnek nie taki, patelnia nie taka, to siam, to sram, to więc wolimy po prostu wyjść i nie brudzić tam. Chociaż no moglibyśmy posprzątać, ale dobra, Nie, to nie po mówmy o prostu tym. się nam nie chce, żona jest leniwa, ja jestem leniwy i tyle. No właśnie, i tu jest duży problem, ale wiecie co, tak ostatnio, jak miałam te problemy z żołądkiem, bardzo mi się chce po prostu ziemniaków. Ja tak tęsknię za ziemniakami, ja jestem pyra wrocławska. Ja po prostu uwielbiam ziemniaki, te frytki tutaj są fajne i wszystko jest ok, mogę zamówić. No wolę oczywiście, jak idę do restauracji, jedzenie tajskie niż jakieś tam inne, ale jak już idziemy na burgera, no to chcę te frytki. Ale te ziemniaki i mam nadzieję, że oni będą coś mieć, więc pokażemy Wam, jak tam dojedziemy. Mam nadzieję, że dzisiaj jest otwarte, w ogóle nie mam pojęcia, ale jedziemy tam i zaraz Wam pokażę. Słuchajcie, chodzimy tutaj po plaży i nagle patrzę na mój telefon, przychodzą jakieś wiadomości i ktoś mi pisze: o, widzę, że jesteście u nas w hotelu, to zapraszamy na kawę. Myślę, w jakim hotelu? Ja pierdolę, żeśmy zapomnieli jakiegoś spotkania, no bo mamy tych spotkań dużo tutaj. Ja tak myślę, jakie spotkanie, w jakim hotelu, czytam tą wiadomość, podchodzi do mnie pani, mówi: cześć, jesteście u nas, zobaczcie. Możemy To Cię jest pokazać? niesamowite. Witamy Dzień naszą dobry. rodaczkę. No, też nas ogląda oczywiście na YouTubie, bardzo się cieszymy, no to oczywiście chwilę tutaj usiądziemy i pogadamy, no. Trochę się zasiedzieliśmy, aż Tak zaczął... mili ludzie. No mega fajni i bardzo miłe spotkanie w ogóle. Zaczął padać deszcz, a my przecież chcemy tam jechać na te ziemniaki. Mogliśmy tutaj iść do restauracji, nawet powiedzieli, bo oni sobie przywieźli nawet jedzenie, powiedzieli nam, gdzie można dobrze zjeść i tak dalej. I że naprawdę jest fajnie, jak nas zaczepicie, trochę z nami pogadacie, ale my teraz chcemy naprawdę już jechać do tej restauracji, więc musimy się pośpieszyć. Widzimy, co tutaj powiewa. Flaga Polski i Tajlandii. No to tu. Naprawdę? Ale to więcej jest takie, że się w bilarda gra niż polskie jedzenie. No w końcu bar, ale zobacz, tutaj jest jedzenie, więc zobaczymy. I patrzymy w kartę, pani już przynosi mi kola. Thank you, kapunka. Słuchajcie, okazało się, że ta pani tutaj gotuje chyba ze swoim mężem, bo ten mąż jest Polakiem. Ale on będzie za 10 minut, bo już do niego zadzwoniła, poznała nas, powiedziała: wy jesteście z YouTube'a, wy budujecie dom na Czarnym. Ja mówię: tak, zgadza się. Nam ja was znam z kanału YouTube, mój mąż zaraz przyjedzie, ja już do niego dzwonię. A więc czekamy, ale pokażemy Wam najpierw kartę tutaj, co mają do jedzenia. No więc wiecie, też oczywiście tajskie rzeczy tutaj mają, wiadome. Ale co mają takiego polskiego? To Może jeszcze też zaczniemy. tajskie. Burger z kurczakiem. Tutaj jest, zobacz, pierś z kurczaka z frytkami i z mizerią. O Jezu, to też bym Z zjadł. mizerią jest? Tak. A rzeczywiście. O Cucumber kurczę. salad. No tutaj jest, co to jest? Polędwiczki jakieś, kochanie? Tak, chyba to jest polędwica, ale to jest z ziemniakami, więc będę musiała się zastanowić, czy Sałatka może tego nie grecka po zjeść. polsku, moi drodzy. Dobra, idziemy dalej. O, tutaj coś dla Ciebie, zobacz, bo Ty lubisz to. Tak, lubię to, Tutaj Devolaj. nawet mają gulasz, zobaczcie, i on jest też z ziemniakami. No nie wierzę, tak mi się No chciało i coś ziemniaków. dla siebie, kochanie. Tutaj spira oczywiście schabowy jest, tutaj Z są mizerią i ziemniakami. kurczaka. No i wiecie, takie normalne, jakieś rybki, takie rzeczy i tak dalej. Tutaj Kebab, oczywiście kebab też musi być. Tutaj mamy już pad thai. forszmak, Co to jest forszmak? Polish forszmak. Taki jak leczo, coś Leczo, podobnego. takiego, no. słuchajcie, można tutaj nawet zjeść. Bigos mają, ty. Czujecie to? Bigos, No. po prostu aż nie wierzę. No i oczywiście pierogi. A jakie mają pierogi? Ruskie z mięsem. I jakie jeszcze? Z mięsem mielonym tajskim, I z truskawkami. tutaj z kapustą i z grzybami i mango i truskawkami. No No. to świetnie. 25 zł za O pierogi. i koniec, taka karta, więc no co, zastanowimy się, co będziemy jeść i czekamy na właściciela restauracji. Już mamy jedzonko, zobaczcie, pierwsze, no zachwycamy się oczywiście, zobaczymy, czy będzie smakowało. Ja jeszcze czekam na moje, tu jest właściciel. Wojtek, dzień Zapraszam. dobry. Witam, dzień dobry. No. Więc no Dawid, co będziesz próbował, czy będziesz czekał na mnie? Chyba spróbuję. No to spróbuj. Próbuj, kochanie, schabowego. Naprawdę. Chrupiące, ziemniaczki świeżutkie z koperkiem. Próbuję mizerię. Jakbym sama w domu zrobiła. Czego chcieć więcej? Przepyszne. Wojtek nauczył swoją żonę dobrze gotować, to trzeba przyznać. Mój dewola jest z serem w środku i jest Słuchajcie, ja aż mega nie wierzę, dobry. po prostu mizerię, jakbyśmy sami zrobili w domu. Naprawdę niesamowite to jest.
Ziemniaczki bardzo świeżo ubite. No, I takie kotlet pióre. jest tak chrupiący. U mnie tak samo. Bardzo dobre, naprawdę. No. Bajka. Yummy. Majonez jest normalny, taki jak u nas. Nie słodki, moi drodzy, nie słodki. Jeszcze sałatka grecka, bardzo fajna, aromatyczna. Zapomniałem nagrać, ale już wziąłem widelca. Jesteśmy zadowoleni z tego jedzenia. Dawid już wszystko zjadł. Ja kończę, jak widzicie. Tak mi smakuje, że niesamowite. My na pewno będziemy gotować w domu, kochani, więc jak czekacie na gotowanie, będziemy na pewno robić, tylko niech ten dom się wreszcie skończy. Oj, kochani, najedliśmy się tak rewelacyjnie. Kurde, ja tak jadłem, słuchajcie, łapczywie, że aż sobie popatrzyłem tutaj podniebienie trochę i zęba dziąsło w sensie. Było takie dobre, no dla nas po 2 miesiącach jedzenia, no dla mnie ziemniaków mi się takich chciało, że naprawdę niesamowite, jeszcze z koperkiem, to wszystko tak pachniało, ten kotlecik był tak fajnie wysmażony. No i ta mizeria, słuchajcie, ze śmietaną. No to było mega Bajka, dobre. po prostu bajka. Poza tym towarzystwo, no nie chciało nam się wychodzić, więc na pewno tam wrócimy. Wojtek, jesteś bardzo fajnym facetem. Masz niesamowicie miłą żonę. Wiecie, szkoda, że Wojtek nie chciał opowiedzieć, bo myśmy tam trochę siedzieli. No facet ma gadkę niesamowitą, To prawda, jest no. tak sympatyczny, Polecam wam opowiada. odwiedzić, bo naprawdę fajne Bardzo towarzystwo. ciekawie opowiada, jest mega szczery, naprawdę powie prosto z mostu jak jest, nie owija w bawełnę w ogóle. Więc to szkoda, że nie chciał z nami tak, ale wiecie, tam było też głośno, wiadomo, to jest No muzyka, bo knajpa, obok, wiecie, są tak, inne obok jakieś... muzyka, więc on mógł przyciszyć, to nie było problemu, ale fajnie też było, że inni Polacy podeszli, po prostu z ulicy nas widzieli, więc też was pozdrawiamy tu z Wrocławia, Pozdro. Polaków, więc też nam o sobie troszkę opowiadali, no, atmosfera była niesamowita, dla nas się czuliśmy, jakbyśmy siedzieli we Wrocławiu normalnie w jakiejś knajpie, nie? Bez kitu, no. O, było niesamowite Ale jedzenie po prostu. było przepyszne. Nie no, jesteśmy najedzeni, więc na pewno tam wrócimy. Do Wojtka, do jego żony, która jest no, mega babka w ogóle, nie? No taka miła bardzo i wiecie, tak jakby rozumie trochę naszą kulturę, więc nawet przyszła z nami, posiedziała, coś tam porozmawiała, zachwyciła się Adrianki tatuażami. No i No bardzo twoim fajnie. też, no Dawid jej od razu A, no. pokazał, że mam mnie wytatuowaną, ona była taka, mówi oglądam na YouTubie i w ogóle, wiesz, no. Słuchajcie, dla nas jest to bardzo miłe, no wiadomo, tak jak zawsze pytacie, czy my tęsknimy za Polską i tak dalej. No szczerze, no na razie nie tęsknimy. Ale z Tęsknimy drugiej- za rodziną, a No za tak rodziną, to... wiadomo, no to jest jakaś tam tęsknota, ale z drugiej strony jak pojedziemy właśnie do takiego towarzystwa, gdzie możemy usiąść i po polsku pogadać i sobie pojeść jeszcze polskie dania, jest to naprawdę takie uczucie bardzo swojskie, czujemy się wtedy bardzo blisko prawda. Polski i jest nam raźniej, więc wiemy, że jest teraz właśnie tam takie miejsce, gdzie jeżeli zatęsknimy, to zawsze możemy pojechać. Wojtek powiedział, że możecie przyjeżdżać kiedy chcecie. Wiesz co, chyba nie ma nic na świecie, co bardziej jednoczy oprócz jedzenia. No i w polskiej kulturze może alkoholu. Tak, No. akurat nie pijemy. Ale możecie, tam jest co No ale nie? ten język, wie, że wszystko można powiedzieć, nie trzeba No wyszukiwać tak. słów i tak dalej, po prostu można walić prosto z mostu i jak ktoś nie jest jakimś tam obrażalskim za bardzo i rozumie humor drugiego człowieka, to wydaje mi się, że naprawdę można czuć się jak w domu i jest fajnie. Dobra, my teraz zmykamy na budowę, już Wam pokażemy, jak to u nas wygląda. Najwięcej pytań jest, ile kosztował nasz dom? To jest takie najbardziej To już zadawane pytanie. mówiliśmy, kochani, że opowiemy wam, jak będzie gotowy i My nie wszystko mamy nic do ukrycia, podsumujemy tylko razem. czekamy po prostu na faktury jeszcze, bo kupiliśmy jeszcze parę rzeczy, tam pozmienialiśmy, więc jesteśmy ciekawi, ile to wszystko wyniesie, więc na pewno Wam powiemy, ile to wszystko A wy kosztowało. zostawcie suba, żeby tego nie przegapić, moi drodzy. No dobra, to już uciekamy, już Wam pokazujemy, na jakim etapie jest nasza budowa. Więc dotarliśmy na budowę z moją małżą i Jaką małżą? Co żonką. ty znowu? No żonką. Słuchajcie, najchętniej to bym troszkę usiadła i Wam opowiedziała, co tutaj nam się stało. I odpowiedziała na te pytania, które nam zadajecie też nawet na Instagramie. Po co my jeździmy codziennie na budowę? A no Opowiem wam dlaczego. Dobre pytanie, zaraz wam pokażemy. Super ideę miał Dawid, słuchajcie. Tak, bo Powiedział- żona chciała usiąść.
Powiedział, usiądźmy na stropianie, oczywiście się pod nim zawalił, więc i tak siedzimy. No obojętne. Jest jak jest, słuchajcie, chcemy wam powiedzieć. Więc dlaczego my jeździmy codziennie na budowę? To nie jest tak, że musimy tutaj być, albo nie chcemy tego widzieć, moglibyśmy robić co. No oczywiście, że moglibyśmy w tym czasie robić coś innego, ale my lubimy tutaj jeździć, to jest raz. Po drugie, zmieniliśmy dość dużo tutaj w tym domu i pierwsze, co zmieniliśmy, takiego, co oni tego nie znali, był bidet. Tak, bidet jest w Europie czymś powszechnym, natomiast w Azji Południowo-Wschodniej, w ogóle południowej, bardziej są popularne te wężyki do podmywania. No więc jak ktoś nie był jeszcze tutaj w Azji, przyjedzie pierwszy raz, tak jak ja byłam na przykład, to dla mnie było dziwne z tym wężykiem. Znaczy one też są w Dubaju, ja już się z tym spotkałam, ale Albo jednak w też Dubaju... są wmontowane w toaletę takie zawory, co nie? Tak, ale W Turcji jednak, też. jednak w Dubaju jest tak, że raczej mają w takich 5-gwiazdkowych hotelach nawet łazienki z bidetem. Oni znają to, to jest wszystko okej tam. Tutaj jednak, no myśmy powiedzieli, dobra, chcemy bidet. Poszukałam zdjęcie, wysłałam, wytłumaczyłam po prostu, w którym miejscu on ma być mniej więcej. Tutaj w sklepach w ogóle nie ma bidetów. W żadnym sklepie nie widzieliśmy budowlanym czegoś takiego jak bidet. Pisuary były i to do wyboru bardzo dużego, ale bidetu ani jednego. No i zamówili ten bidet, wiecie, no i kończyli tą łazienkę i powiedzieli, że za 2 tygodnie będą skończone płytki tutaj kładzione w łazienkach, co też byłoby prawdą, gdyby nie ten nieszczęsny bidet. No właśnie. Przyjechaliśmy tutaj na budowę, jak ja zobaczyłam, w jakim miejscu oni to chcieli zamontować, mówię do Dawida, nie, no to jest aż niemożliwe. Dlaczego oni tak robią? Słuchajcie, bo to jest tak, normalnie jest toaleta i przy toalecie mają odpływ i nad tym odpływem normalnie wisi ten wężyk, którym się podmywacie w toalecie, tak? Dla nich to jest takie coś normalne. I mi się wydaje, że oni myśleli, że ten bidet to jest tak jakby pisuar, tylko może dla dzieci, ja nie wiem Ja też w jaki tak myślę. sposób, bo nikt nam się nie przyznał po prostu, co myślał na ten temat, tylko oni chcieli zamontować to w taki sposób, że bidet jest w jednym rogu łazienki, a w drugim rogu łazienki jest toaleta. I koło toalety, jak jest ten odpływ, z drugiej strony od bidetu też by był ten odpływ na wodę. Czyli chcieli tak jakby i w toalecie, i w bidecie zamontować wężyk. No ale po co wężyk w bidecie, jak tam jest bateria normalnie, gdzie można puścić wodę? Więc no było to dla mnie też taka zagwozdka, jak to zobaczyłam, i sobie myślę, co oni myśleli, wiecie, no to jest takie słodkie po prostu, że chcieli nam zrobić tak jakby dobrze, chcieli nawet przedobrzyć, żeby była woda, nie wiem, z góry i z dołu, czy no nie wiem. Jak żeśmy pojechali do biura, jak ja zrobiłam tutaj zdjęcia i tak myślę z Dawidem, kurczę, jak im to wytłumaczyć, też to jest tak ciężko, wiecie, nie chcemy też nikogo urazić, tak? Dla nas to jest takie słodkie, no z drugiej strony, kurczę, no trzeba im przecież powiedzieć, bo nie chcemy w tym miejscu tego bidetu, bo to było to tak, że w tej łazience nic nie można było postawić, ani szafki, ani nic, bo w jednym rogu była toaleta, w drugim rogu był bidet. Poza tym, wiecie, no jakbyście zrobili to, co macie zrobić i chcecie sobie przejść, nie wiem, na golasa do tego bidetu, no to co będzie wam kapać te digidongi, będziecie gubić tam po drodze czy coś, nie? Aż tak to może nie, no ale No wiecie o co wiesz, chodzi no specjalnie po prostu. tak mówię, żeby się troszkę, wiecie, no pośmiać, odprężyć tą sytuację, tak? No więc pojechaliśmy do biura, porobiliśmy zdjęcia, porobiliśmy wideo. Mieliśmy jeszcze zdjęcia z naszego mieszkania we Wrocławiu, no i zapytałam się tej pani, która się tutaj zajmuje, mówię, słuchaj, ty wiesz, co to jest w ogóle bidet? I ona się tak na nas patrzy i mówi, no nie bardzo. Ja mówię, dobra, to ja ci najpierw wytłumaczę, żebyś wiedziała, o co chodzi. No i powiedziałam jej, pokazałam jej nawet, że tu jest toaleta, rozkraczyłam się, wiecie, później przeszłam tam, usiadłam, pokazałam, że się to myje i tak dalej. Śmiałyśmy się, były, słuchajcie, takie jaja jak berety, więc fajnie było, wesoło. Dopiero ona mówi, Jezu, ja teraz wiem, co to jest ten bidet, matko, myśmy się zastanawiali, wy jacyś dziwni jesteście, w jednej się można umyć, w drugiej się można umyć. Wiecie, no i wtedy wychodzą takie rzeczy, że facet siedzi na toalecie, baba siedzi na bidecie, tak? Więc no było to takie dosyć wesoła anegdotka. No więc później, jak już było wszystko ok, zrobili nowy plan. Ja powiedziałam, że nie trzeba robić tak jakby koło tego bidetu jeszcze odpływu, ani tej rurki takiej z wodą, bo przecież on ma też kranik, więc wystarczy podłączyć tą wodę do kranu i jest wszystko ok. Dlatego zaraz wam pokażemy, że przełożyli to na szczęście, więc będziemy mieć w łazience Udało się. też kawałek miejsca, może żeby wstawić tam jakąś ładną szafkę. Taką mam nadzieję, kochani. No, więc to było tak z tym bidetem. Ale wiecie, no, jest wiele takich rzeczy, co przyjeżdżacie i mówicie, o kurczę, tu jeszcze nie ma, może chcemy jeszcze to, a może chcemy zmienić, a da się, a nie da się. Wiecie, no trzeba naprawdę, co jest najważniejsze dla was, jak kupiliście
tutaj willę, żebyście dali komuś sprawdzić, czy rzeczywiście te płytki są takie, jakie macie, bo u nas wszystko pasuje idealnie, my nie mamy żadnych problemów. No, jak ktoś nie pilnuje tego, no to mogą wystąpić jakieś tam nieporozumienia, prawda? Szczególnie, że jest tutaj bardzo dużo tych domków. A co ja bym chciał wam pokazać, jestem niesamowicie zaskoczony tym, jakiej jakości oni robią tutaj płytki i z jaką starannością to wykonują, bo to jest naprawdę precyzyjna robota. Tu mamy nasz piękny basen, natomiast tutaj będzie mi trochę ciężko to pokazać, dlatego przejdziemy gdzieś, gdzie będę miał coś pod ręką, bo panie tutaj malują. Zobaczcie, jak to wygląda. Te fugi są dosłownie, nie czuć ich pod palcami. Tak dobrze jest to zrobione. Wszystko równiutko. Nie ma tutaj ani jednego punktu, do którego mógłbym się doczepić. No tutaj jeszcze nie zafugowali. Zobaczcie, dają coś takiego pomiędzy to wszystko i wygląda to bardzo, bardzo starannie. Jestem mega zachwycony jakością wykonania tego. I większość taką robotę właśnie precyzyjną wykonują tutaj panie i mega to robią. Drzwi są z litego drewna, nie tak jak powszechne w Europie ze sklejki. Bardzo ładnie to wygląda. Widziałem, że panie wczoraj też to malowały, coś tam szlifowały, a tutaj chyba już zaczynają ściany malować, bo willa naprawdę już niedługo będzie gotowa. Na co my jeszcze się zdecydowaliśmy podczas budowy naszego domu, to jest to, żeby basen, który ma takie jakby koryto w tym miejscu, był w środku wykafelkowany, ponieważ domyślnie w standardzie jest po prostu beton, a następnie jest jakiś tam położony laminat, jakaś farba, która po jakimś czasie nie wygląda do końca estetycznie tak, jakbym tego chciał. Więc zdecydowaliśmy się, żeby tutaj również położyć kafelki i myślę, że to jest bardzo rozsądne z naszej strony. No bo wiecie, po co robić sobie pracę, jak nie potrzeba jej robić. Można za to zapłacić, żeby to było bardziej wytrzymałe i trwałe. Takiego jesteśmy podejścia z moją żoną i uważam, że warto za to dopłacić. Następne pytanie, kochani, jest, po co są na przykład te deski tutaj na tym metalu? No dlatego, żeby zamaskować po prostu to, co było w jakiś sposób przyspawane z tamtej strony. Ja uważam, że to wygląda bardzo ładnie, bardzo elegancko. I co do waszych pytań, nie, deski nie są klejone, są przykręcane. Więc jest to pewne, że ta deska zostanie w tym miejscu, gdzie jest po prostu przykręcona. Pytanie jest tylko dla nas, normalnie te deski są malowane na ciemny kolor. Więc zastanawiamy się, czy zostawić to właśnie w tym ciemnym kolorze, czy lepiej zostawić to takie jasne. Jak to myślisz? Nie wiem, jakoś tak to i to będzie na pewno estetyczne, natomiast to bardziej meczuje z sufitem i no to decyzję również pozostawię dla Ciebie, kochani. Trzeba ją podjąć teraz już tą decyzję, żeby im powiedzieć, czy chcemy to takie malowane, każdy ma na ciemno, czy zostawić to w takim kolorze bardziej jasnym, jak to teraz jest. Musimy w ogóle dopytać, czy mają dostępne takie farby, bo ja wiem, że w Polsce tych base i tego wszystkiego jest od groma, ale tutaj... Nie wiem, jak tutaj to wygląda. Wiecie, w Azji zauważyłem, że coś jest albo bardzo mocno ekstra rozwinięte, albo tak jakby 10 lat przed Polską. Są Znaczy, takie nie, małe Dawid, niuanse. wiesz, no oni żyją zupełnie inaczej jak my, tak? No, Oczywiście, że żyją, natomiast ja tylko mówię moje doświadczenia i nie mówię tutaj o budowie, tylko po prostu tak jak patrzę na co dzień, co nie? tak jak każdy, kto tam, znaczy, no, może nie każdy, niektórzy wiedzą po prostu, że ta budowa tutaj jest zupełnie inny system niż u nas w Polsce, tak? Niektórzy się dziwią, drudzy mówią, że to jest niedobre. Dlaczego ma być niedobre, skoro budują Głośniej. aż tyle lat? Więc no myślę, że robią to dobrze, tak? Wiedzą, co robią, więc ja się o to akurat w ogóle nie martwię. Wszystko jest murowane, przemyślane. Jest w suficie, tak jak pytaliście, czy jest jakaś... Izolacja. Oczywiście, że jest. Pokazywaliśmy to. Oni wiedzą naprawdę, co robią, bo budują to już bardzo wiele lat, więc myślę, że nie ma tutaj takich za dużo pytań, że co by można było zmienić. Oczywiście, że my możemy wszystko zmienić, bo my chcemy wszędzie standardy nasze europejskie, ale wiecie, trudno jest im wytłumaczyć czasami, tak jak na przykład z tym bidetem, jeżeli na przykład nikt z nich nie był w Europie, więc oni nie wiedzą, o czym my mówimy, tak? Więc budują jak najlepiej potrafią i tak jak po prostu wydaje im się, czy mają doświadczenie, że tak jest idealnie.
Dlatego no, z tą deską można też zostawić, jak ktoś nie chce, można powiedzieć, dobra, zostawmy to jako metal, nam to nie przeszkadza, lepiej to wygląda i tak dalej, i tak dalej. To już zależy od Was, czy chcecie tak, czy chcecie siak. To możecie już zmienić zupełnie sami. Przyszliśmy teraz do tej łazienki, w której nastąpiły małe zmiany. Więc widzicie, tak jak tutaj oni pokazali, trzeba im pokazać, żeby tam to jednak zlikwidowali. Podejdźmy tutaj bliżej. Widzicie, znowu trzeba im powiedzieć, że tego nie potrzebujemy. Teraz tak, toaleta chyba będzie z tej strony, tak mi się wydaje, więc tutaj też będzie ten wężyk na tą toaletę, a tutaj będzie ten bidet, bo widzę, że tutaj jest kran, więc dobrze, tutaj będzie dostęp do wody, więc z tej strony będzie bidet, z tamtej toaleta. I zobaczcie, oni postawili przedtem tą toaletę tutaj koło tej kratki, tak jak tutaj macie przycięte te kafelki, a tutaj na takiej odległości był ten bidet i znowu jest kratka z odpływem, tak? Czyli tak jakby po środku mielibyśmy naprawdę bardzo dużo miejsca i ani z tej strony, ani z tej strony trudno by było cokolwiek postawić, tak? Ale wiesz co, ja nawet myślę, żebyśmy to zostawili, dlatego że można fajnie tak jakby umyć całą łazienkę, bo możesz wszystko sobie spłukać do tego to otworu. może Więc... zostawmy tam tą kratkę. No może to nie jest wcale takie głupie. Jak myślicie, jak ona już jest wmontowana i po prostu jest, no to po co jej w zasadzie, po co to zamykać, nie? No dokładnie, będzie łatwiej, więc no jakiś jest też z tego plus. No właśnie, chyba może jednak zostawimy, to nie będziemy już mówić, żeby tego likwidowali, bo tak jak Dawid mówi, lepiej może jest umyć tą podłogę w taki sposób i jak szorujemy na przykład szczotką, czy coś się zabrudzi, to można oczywiście od razu do tego odpływu tam to przesunąć. Tutaj będzie bardzo duże okno, jak widzicie, jest też okno takie tutaj, żeby było naprawdę bardzo dużo światła i tutaj chcemy posadzić ładne jakieś zielone palemki, jakieś krzewki i tak dalej, bo tutaj będzie ta wanna. Więc jak leżymy w wannie, żeby był bardzo ładny widok, oczywiście będzie tutaj jeszcze mur, nie będzie tego widać domu i tej ścieżki, która przychodzi tam w tamtą stronę. O Jezu, uważaj! Jeszcze może ty, kochanie, opowiedz o tych płytkach, bo ty jakoś lepiej to opowiadasz, mówisz z emocjami. Ja po prostu, wiesz... Ale myśmy już mówili o tych płytkach, słuchajcie, bo w każdej łazience mamy normalnie pod prysznicem szare płytki. Chcieliśmy to przełamać tym ciepłym, takim piaskowym kolorem, tą łazienkę, żeby ona była naprawdę taka bardzo słoneczna, ale nie chcieliśmy, żeby ona była taka jak tutaj, wszystkie łazienki takie same, więc przełamaliśmy w tych dwóch innych łazienkach to tą szarością, gdzie Dawid Wam pokazał, prawda? Ta łazienka tutaj będzie cała ciepła, ponieważ będzie dużo białego, jest ta wanna, ona już jest taka, wiecie, sama w sobie, biały kolor, jest elegancki, piękny, ale też jednak zimny, tak? Więc uważam, że ładnie będzie to wyglądało, jak ta łazienka będzie taka bardzo ciepła. Tutaj będzie kamień, więc to Wam pokażemy dopiero jak ten kamień będzie przywieziony. Nie chcę jeszcze zdradzać, jaki on będzie miał kolor. Myślcie sobie, co chcecie. Myśmy wybrali zupełnie inny niż każdy ma, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I tutaj właśnie myślałam, żeby z tej strony postawić taką jakąś szafkę, nie wiem, Bali style, czy coś w tym rodzaju. Na kosmetyki ci chodzi. Tak, nie znaleźliśmy tego jeszcze. Musimy się rozejrzeć. Będziemy jeździć po sklepach oczywiście i oglądać. Będziemy patrzeć za wieloma rzeczami takimi do domu. No bo no coś trzeba będzie zamówić. Mamy tutaj Dokładnie. kogoś, kto zamawia meble, więc to wszystko możemy Wam już w innym może odcinku opowiedzieć, jak to wszystko wygląda z tymi meblami, jak na przykład kogoś tutaj nie ma, tak, i martwi się, Boże, jak to wybierać, skąd to wybierać, jak to zobaczyć. Nic się nie martwcie, wszystko Wam powiemy, poinformujemy Was, gdzie to wybierać, w jaki sposób wybierać, skąd się dowiedzieć, ile to kosztuje i poza tym skąd się dowiedzieć, jak długo trzeba na to czekać. To są wszystko pytania, o jaka ważka wleciała ogromna. No, wielka. To są wszystko pytania, na które jeszcze Wam oczywiście opowiemy, co ona tu robi. A, już wyleciała. A jest. Lubią nas te owady, no co Wam powiem. No, Ale już my się trochę przyzwyczailiśmy do tego, mam bardzo dużo ważek nad basenem codziennie, nie? to prawda i fajnie poobserwować sobie, jak ptaki przylatują i je zjadają. O, też tak, Dawid No obserwuje takie, zawsze. wiecie, trochę przyrody nie zaszkodzi, to jest naprawdę fajne. I co, kochani, dziękujemy Wam. No nie, A, dziękujemy, jeszcze będziemy gadać. No Jezu, ten już chce kończyć. Słuchajcie, co do płytek, bo się pytacie też mnie, czy płytki są dobrze położone. Wiecie co, jak przejadę ręką, naprawdę jest równiutko zrobione, fuga jest minimalna. Jak zobaczycie tutaj naprawdę, to jest idealne, no naprawdę super, nie ma tutaj żadnych takich, wiecie, że jedna jest wyżej, druga jest niżej, niesamowicie, czy te fugi jakieś krzywe. Bardzo ładnie to wygląda, bardzo ładne zakończenie, więc no ten pan, który kładzie w naszej willi płytki, robi to
Rewelacja. Ale to panie robią. Nie, tutaj u nas robił pan. Ten taki mały, pamiętasz? A. Taki młody. Dzisiaj go nie ma. Ale Dzisiaj pani wolny. na pewno fugują, bo to widziałem. Fugują, ale on Dobra. kładzie płytki. Na podłogach jest kładzione na zaprawę, a na ścianach jest kładzione na klej. To na górze może pokaż jest już zadaszenie, to będzie jeszcze ładnie tutaj przykryte i tu na dole będzie wylewany beton, żebyśmy mieli wjazd właśnie autem, skuterem i tak dalej. Nie wiem jeszcze ile będzie tu na dole schodków, bo nie wiem jak wysoko zaleją ten beton, więc no musimy poczekać aż będą zalewać. Nie wiem czy będą to robić, przypuszczam jutro, więc jak przyjedziemy jutro to już będziemy widzieć jak wysoko będziemy mieć do wejścia do domu. Co do tych wiadomości, kochani, jeszcze na Instagramie. Jakaś pani do mnie napisała, że ją to bardzo wkurza, że ja odsyłam do YouTube'a. Znaczy wiecie, no ja nie wiem, za informacje wiecie, że się płaci. Każdy z nas, jeżeli ma jakieś doświadczenie życiowe, no nie mówi tego wszędzie oficjalnie, tak żeby każdy przyjechał i wszystko miał na gotowe. To jest chyba oczywiste. Trzeba wyjechać do tego kraju, trzeba się samemu dowiedzieć, trzeba zrobić doświadczenie. Wszystkie te pytania o wizie, o jakichś takich, wiesz, o budowach, o różnych innych rzeczach są naprawdę naszym doświadczeniem, które my robimy, tak? Musimy iść na kompromisy, musimy się dowiadywać, musimy płacić, musimy to, musimy tamto. Nikt z tych ludzi, którzy mają kanał na YouTube, nie robią tego po to, żeby nie zarabiać. No nie oszukujmy się. To jest naprawdę ciężka praca, tak? Trzeba mieć ideę, trzeba wszystko pokazać, trzeba pojechać, trzeba mieć auto, żeby dojechać, trzeba albo wziąć taksówkę, albo kupić sobie motocykl, co też kosztuje oczywiście, tak? Więc no, nie wiem dlaczego wy ciągle macie do mnie jakieś takie pretensje, że ja odsyłam do YouTube'a. A gdzie mam odesłać? To są nasze doświadczenia, z którymi my się dzielimy. Ja zapraszam wszystkich, żeby tu przyjechali, nie pytając się niczego, znaleźć sobie w internecie, poświęcić czas, żeby zrobić sobie, nie wiem, może nawet jaką mapkę, w jaki sposób się poruszać, żeby poszukać samoloty. To wszystko, kochani, jest czas. Po drugie, nawet jak tutaj się przyjedzie, to też jest czas, żeby coś się dowiedzieć. Trzeba jechać gdzieś, trzeba się kogoś zapytać, trzeba się komunikować. Niektórzy ludzie nie potrafią po angielsku mówić, tak? No, nie wiem, no trzeba mieć na siebie troszkę pomysł, więc jeżeli my się dzielimy z wami tymi wszystkimi rzeczami, które tutaj robimy, które pytamy się też od innych ludzi, gdzie jedziemy do nich, gdzie spędzamy z nimi czas, bo to jest też bardzo ważne, że ci ludzie, którzy mieszkają tutaj na wyspie bardzo długi czas, dzielą się z nami tymi informacjami. I to też nie jest zawsze za darmo, kochani, tak? Za wszystkie informacje w życiu albo trzeba zapłacić, albo trzeba to doświadczenie zrobić po prostu samemu. Oczywiście, że najchętniej dzielimy się wszystkimi informacjami od razu z naszymi patronami, ale to jest, wiecie, no zupełnie co innego, tak? Oni są naprawdę z nami bardzo blisko i wydaje mi się, że jesteśmy im to dłużni, bo oni nas naprawdę bardzo wspierają i nam pomagają. To jest dla każdego człowieka ważne. My nie jesteśmy w stanie przeżyć sami, bez przyjaciół, bez rodziny, bez nikogo bliskiego. Będzie nam czegoś brakowało, więc my też potrzebujemy was. My też potrzebujemy takiego dobrego otoczenia, tym bardziej, że jesteśmy w obcym kraju, tak? I wiecie, co się stało? No, nie było tu od początku różowo. Jak macie jeszcze jakieś pytania, oczywiście zadawajcie. Kto jeszcze się nie dał rady dobić do mnie, do Instagrama, dobijajcie się, bo mam bardzo dużo wiadomości. Z kim się jeszcze nie spotkaliśmy, a ktoś jest tutaj, to też się dobijajcie. No w sumie to codziennie ktoś tutaj jest, nie? To prawda, Codziennie kochani. przylatuje ktoś nowy, spotyka się z nami, opowiadacie nam swoje doświadczenia. Oczywiście na ten temat dużo ludzi przyjechało, którzy mają tutaj budowy. No, są informacje, których jeszcze nie wiedzą, więc jest to dla nich troszkę szokujące, albo takie informacje, z których się też może trochę ucieszą. No nie wiem, no pytajcie, kochani, zadawajcie te pytania, dobijajcie się. A co? A dzisiaj to już by było to tyle chyba, co? Tak, więc tutaj macie nasze Instagramy, kochani. Oprócz tego bardzo was prosimy o łapeczkę do góry, subskrypcję, niech ten kanał też trochę rośnie. No i co? Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Wszystkiego dobrego wam wszystkim i dziękujemy za wsparcie naszym patronom. Trzymajcie się cieplutko i bądźcie nam zdrowi, kochani. Wiem, że w Polsce już nie jest tak gorąco, więc musicie się ubrać troszkę cieplej. No my dalej mamy upał, pokazujemy wam też pogodę, bo pytacie się bardzo dużo o tą porę deszczową, która tutaj jest. Kurczę, zapomniałam jeszcze wam coś opowiedzieć. Dobrze, następnym razem opowieść. Trzymajcie się Buźka, cieplutko. pa, pa. Salut! Partnerem kanału jest Trines.pl, producent zdrowego snu, poduszki, łóżka, materace, absorbery. Tylko Trines. Zapraszamy. Link w opisie.